Państwa bardzo, bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Ogromnie miło jest mi tu spotkać się kolejnego wieczoru z Wami, a obok mnie, jak widać, uśmiechnięta twarz, zdrowa, pogodna osoba, czyli świetna osoba promująca zdrowie, a będziemy dzisiaj trochę o zdrowiu. Zielona żywność nie tylko. Dobry wieczór. Danuta Dąbek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i miło Cię widzieć kolejny raz. Tak. Ja bardzo się cieszę właśnie z powodów rozmowy na temat zdrowia, bo zawsze takie tematy są potrzebne i myślę, że sporo widzów chociażby z tej dzisiejszej rozmowy też wyciągnie trochę wniosków dla siebie, bo przecież na zmianę odżywiania, zmianę życia i nowy styl życia nigdy nie jest za późno. Zajmujesz się od wielu lat właśnie odżywianiem, dietetyką. Tutaj masz sporo wiedzy, jeżeli chodzi o medycynę chińską. O tym pewnie sama też powiesz. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę na temat zdrowia i chorób. Od czego warto zacząć? Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór, tak, dziękuję za przedstawienie. Jestem dietetykiem, jestem absolwentem medycyny chińskiej i chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć, jak uniknąć chorób, bo to jest, myślę, że temat taki dość ważny w dzisiejszych czasach, ponieważ mało ludzi, znaczy wszyscy zaczynamy na to zwracać uwagę, natomiast koncerny farmaceutyczne niekoniecznie chcą nam w tym wszystkim pomóc. Jak uniknąć chorób w sposób naturalny, jak to zrobić? Więc po pierwsze musimy zrobić przegląd naszego organizmu pod kątem obecności patogenów zaburzających wewnętrzną równowagę, czyli chodzi tutaj o grzyby, o pasożyty, o metale ciężkie i tym podobne. Musimy ustalić odpowiednią dietę, a następnie trzeba usunąć z organizmu zbyteczne dla nas toksyny oraz wprowadzić pełną homeostazę. Kolejnym etapem to regeneracja poszczególnych narządów. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Jasne. Choroby w naszym życiu dosyć często niespodziewanie się pojawiają, przynajmniej tak sobie wyobrażamy, że one są niespodziewane, a najczęściej to my przez długie lata pracujemy na dolegliwości. No i właśnie dzisiaj fajnie, że ten tytuł, tak, jak uniknąć zdrowia, zielony klucz do zdrowia. Jak można określić, w jaki sposób ciało sygnalizuje nam już takie początkowe fazy, że coś się zaczyna dziać, że zaczynamy chorować? Już odpowiadam na to pytanie. Ja może tylko jeszcze powiem, co my robimy w ogóle, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowia. To tutaj tak wtrącę taki mały szczególik, że robimy najczęściej badania. Standardowe badania na przykład z krwi okazuje się, że mamy w normie, a jednak wciąż odczuwamy przewlekłe zmęczenie, ból głowy, zaburzenia w trawieniu, czasami zrobimy USG czy cytologię i to są najczęściej w momencie, gdy dolegliwości zaczynają wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie. Większość właśnie tych zaburzeń zaczyna się w poszczególnych narządach, na przykład w sercu, w wątrobie, w nerkach bądź w śledzionie albo w płucach. Zanim dojdzie do zmiany w obrazie krwi, i o tym naprawdę mało osób wie, zanim dojdzie do zmian w obrazie krwi, proces patogenny zazwyczaj jest już rozwinięty na tyle, że gdzieś zaczął uszkadzać nasz organizm, nasz narząd, poszczególny narząd. Przyszłe schorzenia dają jednak pewne symptomy już wcześniej. I teraz odpowiem na Twoje pytanie. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Jak sygnalizuje chorobę nasze ciało? A mianowicie tak, nerki, dla przykładu w obecności ognisk patogennych, w nerkach może świadczyć o tym ból małżowiny usznej, może być sztywność karku, parodontoza, rwa kulszowa, zaburzenia menstruacyjne albo bóle w pachwinach. To właśnie są zaburzenia, które dają nam nerki. To dzięki medycynie chińskiej nauczyłam się tego. Jeżeli chodzi o wątrobę i na przykład woreczek żółciowy, co jest takim sygnałem? Te dwa narządy sygnalizują o obecności toksyn w postaci goryczy w ustach, bolesności skóry głowy, bólami bioder, łzawieniem oczu, zawrotami głowy,
szumami w uszach, jak również gwałtownymi napadami śmiechu i złości. I wówczas często mówimy o tym, że zalała nas żółć. Śledziona to jeden z najważniejszych i niedocenionych organów. Jeżeli on pracuje nieprawidłowo, wpływa na zaburzenia hormonalne, mamy nadwagę albo niedowagę, jesteśmy osłabieni, odczuwamy drętwienie w kończynach, mamy afty na ustach, czujemy po prostu zmęczenie po posiłkach. Więc to są właśnie takie objawy śledzione. Myślę, że to chyba wszystko w tym temacie, bo do powstania takich ognisk zapalnych mogą przyczynić się także bakterie, wirusy i grzyby, a także pasożyty, o których tutaj nie wspomniałam. To są różne toksyny, na przykład jak metale ciężkie, również ciężkie związki chemiczne, one mają, czy pestycydy, mają bardzo szkodliwy wpływ na nasz organizm i na nasze narządy. I skupiska tych patogenów wpływają bardzo negatywnie na pracę całego naszego układu, naszego zdrowia, naszego organizmu. Zdarza się też, że jeden konkretny patogen może zakłócić pracę wielu narządów. Przykładem jest bakteria krętek Bowlerii, która wywołuje zaburzenia neurologiczne, bardzo przypominające stwardnienie rozsiane lub zanikowe boczne, albo RZS, czyli zapalenie nerwu wzrokowego, poronienia, zespołu przewlekłego zmęczenia, depresję albo chorobę afektywną dwubiegunową. Jest wiele naprawdę chorób, które mogłabym tutaj wymienić, co ta bakteria jest w stanie też zrobić. Z kolei wirus z grupy herpes, czyli opryszczka wargowa, którą mają, myślę, że 80% naszego społeczeństwa ma tą opryszczkę, nie zawsze ona się rozwija. Ona powoduje nie tylko zmiany wokół ust, ale jest również podejrzewana o autoagresywne zapalenie tarczycy oraz różnego rodzaju neutropatię, czyli chorobę nerwów obwodowych. No i stres. Stres, niewłaściwa dieta, zakwaszenie organizmu, pasożyty, zewnętrzna infekcja wywołują zaburzenia równowagi, a wówczas część naszej własnej flory mikrobiologicznej przekształca się w niebezpieczną dla nas formę, na przykład bakterię E. coli. A bakteria E. coli jest w naszym jelicie i ona sobie tam pasożytuje, ale jest potrzebna. Jeżeli na skutek zespołu nieszczelnego jelita wydostanie się do krwiobiegu, to może powstać stan zapalny pęcherza moczowego, nerek i narządów płciowych. Ale jeżeli dostanie się do krwiobiegu, to narobi bardzo wielu szkód, więc nieszczelne jelita odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę. A nieszczelność jelit zdobywamy dzięki jedzeniu białej mąki, między innymi. Niestety. Oddaję Ci głos. Tak, ja słucham tutaj z zaciekawieniem. Rzeczywiście, no, dieta to podstawa. Można byłoby się zastanawiać nad tym, w jaki sposób się odżywiać. Chyba tak naprawdę każdy z nas, każdy organizm wie, jeżeli by głębiej się wsłuchać w siebie, tak naprawdę wiemy doskonale, co nam odpowiada. Mówi się sporo o diecie według chociażby grupy krwi, że ci z grupą A powinni jeść bardziej naturalne, bezmięsne, z kolei zerowcy jednak mięso. Coś w tym jest. Ja myślę, że wszędzie chyba, jak uważasz, Danuta, Tak, trochę prawdy jest, prawda? jest 100% prawdy, zgadzam się. Jaką ty masz grupę krwi, jeżeli można zapytać to publicznie? Ja mam ARH+, więc ja jestem roślinożercą i rzeczywiście mięso nie idzie ze mną w parze. A to mnie zaskoczyłaś, bo musiałem się za chwilę zastanowić, bo też jestem ARH, ale minus. Podobno... Jesz zielone? No właśnie. Powiem Ci, że od miesiąca odstawiłem praktycznie mięso. Czuję się zdecydowanie lepiej. Po prostu forma, w jakiej jestem, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale również odstawiłem, powiedzmy, mączne rzeczy mimo wszystko, gdzieś tam podejrzewając u siebie albo początki, albo po prostu celiakię. No i prawdopodobnie też mam problemy z
laktozą. Więc sądzę, że dobry dietetyk by się tutaj przydał, ale w obecnej formie, gdzie zielone, ale w takiej formie warzyw i owoców, dobrze mi robi. Ja wiem, że ty specjalizujesz się też w zielonym, ale trochę w innej formie. Przejdźmy teraz właśnie do regeneracji organizmu. Od czego zacząć i w jaki sposób można zregenerować? Oczywiście, bardzo Ci dziękuję. No, współczuję, że masz tyle problemów, jeżeli chodzi o zdrowie. Nie mam. Ja tu muszę jeszcze nie, jeszcze nie, ale dobrze, że odstawiłeś mąkę, dobrze, że odstawiłeś mięso, więc fajnie, że zwracasz na swoje zdrowie tak dużą uwagę, ponieważ zdrowia nigdzie nie kupimy niestety, ani w aptece, ani nikt nam nie przyniesie na tacy. A jak możemy zregenerować nasze narządy czy nasz organizm? Medycyna akademicka oferuje nam całe spektrum leków, witamin, suplementów diety. Ja sama niejednokrotnie widziałam u ludzi, u znajomych, u rodziny, gdzieś tam dalszej, całe kosze witamin, różne kolory, różne kształty i ci ludzie po prostu garściami połykają to jak cukierki. Ale czy sztuczne środki zaradcze są dla nas korzystne? Myślę, że nie, absolutnie. To są środki, które są stworzone w laboratorium, w większej części są przygotowywane chemicznie, w związku z tym nasz organizm tego w żaden sposób nie przyswaja i na przykład witamina A, sztuczna witamina A, kupiona w aptece, zrobiona w laboratorium, ona nie ma takiej siły, żeby zasilić nasz organizm w te rzeczy, które są nam potrzebne. Na pewno bardzo ważną rzeczą, ludzie właśnie stosują homeopatię i zioła. I te naturalne metody uważam, że są najlepsze, najbezpieczniejsze dla naszego ciała, dla naszego organizmu. I na pewno ważną rzeczą jest w zachowaniu zdrowia, na pewno jest dieta. Na pewno jest ważną rzeczą higiena snu. Nie zwracamy uwagi na higienę snu, ponieważ przed snem komórka i jeszcze z pół godziny leżymy w łóżku z komórką przed oczami albo z laptopem, oglądając jakiś film, albo leżymy przed telewizorem, albo z kimś rozmawiamy. To nie jest odpowiednia higiena snu, dlatego że co najmniej 2 godziny przed pójściem spać powinniśmy odstawić te rzeczy, które emitują niebieskie światło i powinniśmy po prostu w ciszy, w spokoju poczytać sobie, medytować, posłuchać jakiejś spokojnej muzyki, czy po prostu być zrelaksowanym, przemyśleć swój dzień i iść spać. Więc myślę, że to. Na pewno aktywność fizyczna, jakakolwiek, nawet 15-20 minutowy spacer już jest aktywnością fizyczną. I to jest klucz właśnie do zdrowia. Jeżeli chodzi o dietę, to usunęłabym z diety wyroby z białej mąki, czyli bardzo, bardzo prosty sposób. Jeżeli masz problemy z celiakią, to już bym tutaj właśnie wszystkie białe mączne rzeczy odstawiła, ponieważ gluten zakleja nam jelita i witaminy nie są w stanie przedostać się do naszego organizmu, do naszego krwiobiegu, a glu po angielsku to jest klej, czyli on po prostu zakleja. I ludzie jedząc białe bułeczki, białe pieczywo, zaklejają sobie jelita, potem się dziwią, że nie mają żadnej wchłanialności witamin, że mają anemię, że zaczynają chorować po prostu. A to jest tylko i wyłącznie związane właśnie z zaklejeniem jelit, tych kosmków jelitowych, które powinny falować jak długa trawa na wietrze, na łące, powinny falować w prawo, w lewo i wyłapywać się z jelita po prostu to, co te wszystkie witaminy i mikroelementy, które tam się dostają. Wyeliminowałabym w kolejnej części przetwory mleczne pochodzenia zwierzęcego. Nie wkładajmy do tego worka jajek, bo często jak mówię ludziom, że proszę wyeliminować nabiał, to pytają, a jajka też? Nie, jajka nie, dlatego że jajka, zwłaszcza w postaci luźnej, czyli żółtko, żeby było luźne, są bardzo zdrowe, bardzo pożywne i tutaj preferuję to, żeby jajka jeść. One naprawdę nie przeszkadzają. 2 jajka dziennie w zupełności nam wystarczą. Natomiast nabiał zwierzęcy absolutnie nie, czyli mleko, kefiry, twarogi, sery, dlatego że nabiał zwiększa ryzyko zachorowań na choroby, np. Parkinsona lub nowotwory. W pewnym wieku nasz organizm traci enzymy,
tu enzym, który trawi nabiał. Nabiał zwiększa apetyt, a mając apetyt, tyjemy. I dlatego ludzie często mi zadają pytanie, ale wie Pani co, ja prawie nic nie jem, czasami twarożek, czasami coś tam innego. No i to jest właśnie odpowiedź na pytanie tych osób, które mają z tym problem. A na końcu zmniejszyłabym na pewno spożywanie mięsa, zwłaszcza wieprzowiny, bo drodzy Państwo, wieprzowina jako jedyne zwierzę ma krwiobieg limfatyczny, przepraszam, nie krwiobieg, a obieg limfatyczny zamknięty. O czym to świadczy? My jako ludzie mamy ten obieg limfatyczny otwarty, czyli się pocimy, wypacamy to, co jakieś toksyny, które w nas siedzą. Natomiast wieprzowina, świnia ma obieg zamknięty, w związku z tym wszystkie toksyny, wszystko co zje, czy to jest dobre, czy to jest niedobre dla niej, przechodzi po prostu w mięsie, nie wydostaje się w żaden sposób z organizmu, ewentualnie drogą taką naturalną, kiedy świnia się wypróżnia. Przepraszam, że o tym w ten sposób mówię, ale muszę. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że mięso po prostu zakwasza nasz organizm, a w zakwaszonym organizmie bytują niechciani goście, czyli pasożyty. Oddaję Ci głos. Tak, ja słucham, wiesz co, a gdzieś pominęliśmy chyba węglowodany, czy ja nie dosłyszałem. Jeżeli chodzi o te ciasteczka, biała mąka tak, ale jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dodatki, to chyba cukier biały, biała śmierć, jak to niektórzy nazywają. Ach, no jasne, dziękuję Ci bardzo, że zwróciłeś mi na to uwagę. Zupełnie wyleciał mi to z głowy. Ja zwracam tą uwagę, bo to jest kolejna rzecz, którą odstawiłem totalnie. Oczywiście świadczy to o tym, że odżywiam się tak, jak powinienem. Co prawda krótko, bo to miesiąc raptem, ale już jest na dobrej drodze. I nim powiesz o węglowodanach, to muszę zaznaczyć, że oczywiście popełnia się też od czasu do czasu takie jednorazowe strzały, można powiedzmy grzechy, tak, że się zjada właśnie jakieś ciasteczko, czy jakąś, no niestety kiełbaskę się powiedzmy zje. Raz na jakiś czas, powiedzmy raz na 2 tygodnie, raz w miesiącu, prawda? I to nie jest nic złego. Oczywiście, że to nie jest nic złego. Ja też czasami grzeszę, jak nikt nie widzi. Żartuję oczywiście, ale jeżeli wracamy do węglowodanów, to rzeczywiście masz rację. Chciałabym tu zwrócić uwagę, że do węglowodanów czasami, to znaczy nie czasami, ale należą również niektóre warzywa. Ale tutaj skupmy się na tym cukrze. Rzeczywiście cukier bardzo mocno nam, bardzo źle wpływa na nasz organizm, ponieważ cukier zamienia się, pobudza bardzo mocno organizm do trawienia, do tworzenia, wytwarzania insuliny, ale też w takim słodkim towarzystwie bardzo chętnie bytują właśnie pasożyty. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od słodyczy, to na 99% mamy problem z pasożytami. Także tutaj słodycze jak najbardziej, no nie, a można się od tego naprawdę odzwyczaić. Ja gotuję kompot na przykład bez cukru i naprawdę on jest mega smaczny. Ja absolutnie jeszcze dolewam do niego wody, bo dla mnie jest po prostu za słodki. Także ja z cukrem rozstałam się już długie lata temu. Owszem, czasami zgrzeszę, ale już jak zgrzeszę, to jest mi niedobrze, bo nie lubię cukru. I ja pamiętam, bo herbatę niesłodzoną piję od wielu lat. I pamiętam, jak po raz pierwszy po takiej długiej zmianie postanowiłem wypić herbatę bez cukru i to było coś nie do zaakceptowania. Cały świat runął w gruzach, a dzisiaj nie wyobrażam sobie, kiedy kupuję, nie chcę tutaj robić żadnej reklamy, ale nawet takie napoje, które są dosyć znane, z dodatkiem aloesu. Słuchaj, kiedy ja to piję, to jest obrzydzająco słodkie. To jest sam lukier, cukier. Jeżeli ktoś nie używa cukru, powiedzmy przez miesiąc, jest na takim detoksie, to kiedy pije taki napój, to jest to po prostu obrzydliwe. Tak, zgadzam się z tym. I tak samo jest z solą. Ja pewnego czasu przeszłam na taką dietę zupełnie bez soli i całe pożywienie, obiady, jakieś tam kolacje czy inne rzeczy robiłam tylko i wyłącznie na parze. Mieliśmy całą rodziną, mieliśmy wtedy taką dietę, taki detoks. Bardzo ładnie zredukowali wszyscy wagę.
Więc odzwyczajenie się od soli, bo przesadzanie z solą też jest bardzo szkodliwe, bo ona powoduje też problemy z miażdżycą. Natomiast jeżeli chodzi o sól, kiedy ja później chciałam ją z powrotem włączyć do swojego jadłospisu, to nic mi nie smakowało. Warzywa jadłam bez soli, ziemniaki jadłam bez soli i to było pyszne, to było słodkie, to miało swój naturalny smak. Oczywiście te warzywa i owoce zawsze kupowałam gdzieś u rolnika, od takiego zaprzyjaźnionego, więc wiedziałam, że to jest dobre, a w tej chwili mam możliwość sama uprawiania, mam niewielki ogródek, ale zawsze tam parę zagonków ziemniaków, marchewki, buraczków czy czegoś tam innego mam i to mi w zupełności wystarcza. A tutaj jeżeli chodzi o pożywienie, to właśnie warzywa, owoce, nasiona, kasze, oliwy, a także zielonki, po prostu zielonki. Zaraz powiem, co to jest, bo pewnie zadasz mi to pytanie. No właśnie, zbliżamy się powoli do tego tematu. Ja nie ukrywam, Tak. że ten temat tak głównie wokół jednak zielonek. Sporo osób, zresztą u nas w VTV promowało zielonki, chociażby Ania Mazurczyk, ale nie tylko. Ja też byłam. No właśnie, byłaś kilka razy u nas, zresztą ostatnio na Lado Day piękne twoje wystąpienie, które jeszcze się bodajże nie ukazało u nas. Sporo jest jeszcze tych nagrań. Ale warto podkreślić właśnie to, że często wydaje nam, chcemy coś zmienić w życiu, ale wydaje nam się, że to nie dla nas, nie damy rady, mamy powiedzmy nawet lekką nadwagę, albo chcemy rzeczywiście nawet nie z punktu widzenia jedzenia tego mięsa, że w jakiś sposób mięso może nam, nie wiem, szkodzić i tak dalej, że za dużo go jemy, ale chociażby z takich względów moralnych, że chcielibyśmy coś zmienić w swoim życiu, żeby zwierzęta na przykład nie cierpiały, prawda? I wydaje nam się, że nie damy rady. A tak naprawdę nie trzeba wiele, bo wystarczy ktoś, kto nas będzie wspierał w tym. To albo nic, albo rzeczywiście, no zależy dla kogo, prawda? Ten start jest najważniejszy, te pierwsze tygodnie, pierwsze dni. Zresztą sama o tym wiesz, kiedy do ciebie zwracają się ludzie, którzy chcą zmienić swoje życie, prawda, jeżeli chodzi o zdrowie. No powiedz parę słów, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że chyba najważniejsze właśnie mieć kogoś, kto może, mówiąc brzydko, poprowadzić za rękę w tej zmianie. Tak, masz rację. Bardzo dużo osób do mnie się zgłasza, dzwoni, pisze, jak zastosować dietę, czy w ogóle co to są zielonki, bo rzeczywiście je promuję. Dzięki nim pozbierałam się po trudnej, ciężkiej chorobie. Byłam u Ciebie w studio, nie pamiętam, czy to było 1,5 czy 2 lata temu, i opowiadałam o swojej chorobie, ale to jakby już pomijając, to można znaleźć na kanale, czy to moim, czy właśnie tutaj na Twoim kanale, i zachęcam do tego. Natomiast opowiem o zielonkach. Co to w ogóle są zielonki? To jest moja taka potoczna nazwa żywności funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna to jest żywność, która zastępuje nam po prostu wszystko, daje nam w pełni to, czego organizm potrzebuje każdego dnia. Jest to sok z jęczmienia i chlorella słodkowodna, ale nie takie kupione gdzieś tam w sklepie za 10 zł, dlatego że ja już się niejednokrotnie nacięłam na coś takiego i też dzwonią do mnie ludzie i mówią, że wczoraj kupiłem w sklepie za 10 zł jęczmień. Czy to może być jakaś tam firma X, nie wiem, nie znam tych firm tam po nazwie, i proszę przeczytać mi tylko, co tam jest, co to jest w ogóle na tym opakowaniu. I pan mi mówi, no zmielona trawa z jęczmienia, czy ja mogę to wypić? Mówię, broń Boże, dlatego że trawa zmielona czy to z jęczmienia, czy jakakolwiek inna, ale mówimy tu o jęczmieniu, nie powinna dostawać się do naszego organizmu. Nie jesteśmy zwierzakami, nie mamy 5 żołądków i nie jesteśmy w stanie strawić tej trawy. My możemy pić jedynie sok z trawy i to też ze sprawdzonego źródła, z wiarygodnego źródła, a najlepiej kupiony po prostu od osoby, którą znamy, która no, może to polecić, sama to używa i która na pewno wie, że to jest dobry produkt. Ja sama od kilku lat spożywam właśnie sok z jęczmienia. Pomogło mi to bardzo, ale co zaobserwowałam, że sok z jęczmienia oraz chlorella, po pierwsze jęczmień odżywia organizm,
a chlorella oczyszcza organizm, bo to są dwie rośliny, o których chciałabym tutaj powiedzieć. I sok z jęczmienia to odżywczy, bogaty w witaminy, makro, mikroelementy, produkt bardzo wysokiej jakości. Oczywiście, tak jak mówię, no, trzeba wiedzieć z jakiego źródła. Jest to wyciśnięty sok z młodej trawy jęczmiennej, wysuszony w bardzo niskiej temperaturze. Także zostały zachowane w nim żywe enzymy, a jest ich aż 20. Dla porównania w mięsie jest tylko jeden żywy enzym. I to jest bogate źródło właśnie tych mikroelementów i witamin, o których mówiłam. Chlorella to alga właśnie słodkowodna, która jej zadaniem jest oczyszczanie zbiorników z zanieczyszczeń. Także nasze ciało jest takim zbiornikiem, ponieważ jesteśmy zbudowani w około 70% z wody. Także chlorella oczyszcza, usuwa z nas nie tylko metale ciężkie, ale także pasożyty, daje nam białko, daje nam bardzo dużą ilość błonnika, a w niej zawarte białko i błonnik daje nam siłę. Także, a jeszcze właśnie chlorella, którą też się odżywiam i którą Państwu naprawdę gorąco rekomenduję, ona ma zintegrowaną błonę komórkową i jest w stanie wyłapać z naszego organizmu wszystkie toksyny, metale ciężkie, na przykład rtęć, kadm, ołów, czy inne jakieś paskudztwa, które wdychamy, spożywamy z wodą, spożywamy z jedzeniem. Chroni nas przede wszystkim przed wchłanianiem metali ciężkich. Więc jeżeli jemy chlorellę, to ona z nas wyciąga metale ciężkie, ale też blokuje, robi taką barierę, gdzie metale ciężkie nie są w stanie przeniknąć z otoczenia w dużej ilości do naszego organizmu. Także ja uważam, że chlorella jest naprawdę genialnym lekiem. Poza tym dużo się mówi w tej chwili o promieniowaniu i nie będę rozwijała tutaj tego tematu, bo nas straszą. Ludzie kupują jodek Potasu. tak, jodek potasu, dobrze mówię? Tak. Tak, i płyn Lugola. Ale z tym trzeba bardzo uważać, bo jeżeli nadmiar zrobimy tego, to niestety wyjdzie, zamiast nam pomóc, to jeszcze nam zaszkodzi, możemy dostać nowotwór, możemy dostać Skupmy się może chorobę. rzeczywiście na zielonkach, tak, żeby nam tutaj YouTube nie zarzucił, wiesz jak to jest, sama właśnie masz kanał, przypomnij nazwę kanału, jak można Cię odnaleźć? www.jęczmienbio bez polskich znaków.pl. Tam też Twoje nagrania są zamieszczone? Tak, są wszystkie, nawet z Ladodei są nagrania, gdzie u Ciebie na kanale jeszcze nie ma. Pojawiły się, no właśnie. Podaj proszę jeszcze kontakt do siebie oprócz strony internetowej, nie wiem, numer telefonu, adres mailowy, w jaki sposób można się z Tobą kontaktować? Oczywiście, mój numer telefonu 502 595 478, a jeżeli chodzi o adres mailowy, też bardzo proszę, jeżeli Państwo chcecie zadać jakieś pytania, to piszcie, to jest jęczmienbio@gmail.com. Oczywiście też bez polskich znaków. A jeżeli chodzi o stronę internetową, to jest www.jęczmienbio.pl. Rozumiem, drodzy Państwo, można spokojnie na podany numer telefonu zapytać, podpytać, to tak naprawdę nic nie kosztuje. Rozumiem, że dopiero kwestia, kiedy udzielasz konsultacji jakiejś pełnej, tak? Bo rozumiem, że udzielasz takiej konsultacji. No to jeżeli ktoś będzie zdecydowany, to wtedy może rzeczywiście podjąć takie stanowisko tutaj i skorzystać z tego rodzaju usługi, no i być może przejść również na zieloną żywność. Oczywiście. Myślę, że tak, że chyba to najważniejsze rzeczy, które udało się dzisiaj przekazać. Ja sam też skorzystałem z tego, bo jak widać intuicyjnie wybrałem odpowiednie żywienie. Zresztą od wielu lat znam swój organizm i tak naprawdę nie przychodzi mi to z trudem. Chociażby stracić w ciągu miesiąca 10 kg. Znam swój organizm bardzo dobrze i na pewno nie mam efektu jojo. Więc tutaj takie skoki wagowe zdarzały mi się już w życiu i teraz też jest taki sam efekt, więc naprawdę czuję się o wiele lepiej. Jeżeli mogę jeszcze dodać tutaj, jeżeli chodzi o mięso, jak było w moim przypadku, to rzeczywiście już jakieś 12-15 lat temu mocno odrzucało mnie od wołowiny. Ja w pewnym momencie dostawałem jakby
nie ma jakby, dostałem uczulenia, przejawiającego się takimi gorącami na policzkach, nudnościami, niepokojem. I wyobraź sobie, Danuto, że podobnie stało się kilka lat później z wieprzowiną, gdzie miałem na przykład takie sytuacje, że po zjedzeniu kotleta schabowego na przykład zwymiotowałem go od razu, albo co więcej, dostawałem tachykardii serca. Ktoś, kto to wie, że wie, że to jest tętno ponad 100, powiedzmy, uderzeń i potworne uczulenie, okłady z jakiejś wody zimnej. Oczywiście został drób, z którego teraz jeszcze tak rzadko, ale zdarza się. Ryby też sporadycznie. Więc jest coś w tym. Sądzę, że na pewno też chemia, która jest wszechobecna w żywieniu, prawda? Zgadzam się. Tak, ale to powiem Ci tak, jeżeli mogę wspomnieć o tej wieprzowinie, wołowinie, na którą się uczuliłeś, to bardzo możliwe, że zwierzęta miały albo wstrzykiwane kortyzol, który podnosi niestety, przyspiesza bicie serca, albo były po prostu tak zestresowane przed ubojem, że ten kortyzol był bardzo wysoko podniesiony, a na nas ludzi, a Ty jesteś szczególnie osobą wrażliwą, więc bardzo możliwe, że dlatego to w ten sposób odczuwałeś. Ja Ale tutaj... Może za tym rzeczywiście kortyzol stać? Może. Moim zdaniem tak. Mogły być zwierzaki naprawdę tak zestresowane. Ja unikam takich filmów, czy obrazów, czy nawet unikam słuchania na ten temat, dlatego że ja jestem bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o krzywdę dzieci, zwierząt czy ludzi. I serce by mi pękło, więc unikam, nie oglądam telewizji, tutaj też zachowuję tą higienę snu, ale też przede wszystkim umysłu, higienę umysłu, to jest naprawdę ważne, ale unikaj po prostu, jeżeli Twój organizm odrzucił to naprawdę warto to odrzucić, uniknąć. Jeżeli chodzi o ryby, to jeszcze mogę Ci tylko podpowiedzieć, staraj się nie jeść ryb morskich, tylko z jeziora, dlatego że, i to też takie łowione przez jakiegoś rybaka, znajomego kogoś, wędkarza, dlatego że bardzo trudno. Dobrego jeziora. No tak. Drodzy Państwo, widzicie jak wygląda taka, ja Danuto mogę stwierdzić, że powiedzmy dałaś mi pewnego rodzaju tę konsultację już, jak to może wyglądać. Bardzo chętnie. I tak jak widzisz, rozmawiamy niby program tutaj dla widzów, ale ja oczywiście nie mając tutaj nic na przeszkodzie, jeżeli chodzi o mnie i mówię o swoich gdzieś tam sprawach, to dowiaduję się pewnych rzeczy, też mogę rzeczywiście skorzystać. Jeżeli chodzi o same zielonki, to już tak na zakończenie, łatwiej jest je wdrożyć w momencie, kiedy przechodzimy na ten detoks żywieniowy, czy kiedy jesteśmy jeszcze w trakcie, niestety, tego jedzenia szkodliwego, czy w momencie, kiedy już tak naprawdę, tak jak ja teraz po półtora miesiąca czasu, już jestem, powiedzmy, odtruty. Kiedy najlepiej? Jeszcze nie. Żeby odtruć organizm, to potrzeba na to około 3 miesięcy. Poza tym to jest minimum, to jest takie minimum. Ja powiem może tylko tak, nasza pani doktor, moja pani doktor, z którą współpracuję, z którą mam często konsultacje, rozmowy, powiedziała jedno bardzo mądre zdanie, które bardzo, bardzo mi utkwiło w głowie, a mianowicie powiedziała tak: ile masz lat, tyle samo miesięcy, ile masz lat, musisz oczyścić swój organizm, inaczej on nie będzie oczyszczony. Czyli jak ja mam lat i włącz tutaj przerwę, to tyle miesięcy muszę się oczyszczać. 42 miesiące, wyobrażasz sobie tyle? To przecież nie wiem, czy ja tyle... Ja powiem, że ja jestem na drodze oczyszczania już blisko końcówki, 3/4 jakieś tego, co powinnam się oczyścić, ale jestem jeszcze w trakcie, mimo że 4 lata piję zielonki. I tutaj przy okazji od razu jeszcze powiem, że jedna szklanka wypitego takiego soku z jęczmienia i z chloreli zastępuje nam po pierwsze pełnowartościowy posiłek, a poza tym zastępuje nam 5 kg
zjedzonych 5 kg ekologicznych warzyw. Więc to jest ogrom, naprawdę ogrom niedocenionego źródła naszego codziennego zapotrzebowania. Zastępuje z powodzeniem właśnie pełnowartościowy posiłek, gdzie oszczędzamy finansowo tutaj na zakupach, które są dzisiaj mega drogie. Każdy to widzi przecież, co się dzieje w sklepach. Możemy wspomóc organizm właśnie w chorobie tarczycy, łuszczycy, miażdżycy, cukrzycy, w nowotworach, w migrenach. To jest po prostu produkt dla ludzi w każdym wieku, począwszy od 6 miesiąca życia, skończywszy na seniorach. Moja wnusia miała 6 miesięcy, jak zaczęła to dostawać w małych dawkach po łyżeczce. W tej chwili już jest dużą dziewczynką, poszła do szkoły, więc śmiało mogę powiedzieć, że ja zadbałam o swoją rodzinę. Także, jak możesz tak mówić, że twoja wnusia teraz już jest dużą dziewczyną? No malutka jeszcze jest, ale dla mnie w stosunku do innych dzieci jest już duża. Tak, jestem babcią i to mam 4 wnuków. Okej. No to rzeczywiście ja bym sobie życzył, co prawda nie będę dziadkiem raczej, ale z tego względu, że już mam pewien wiek, ale życzyłbym sobie tak wyglądać jak ty. A dziękuję bardzo. Tak, muszę jeszcze tu powiedzieć, że rzeczywiście odkąd zaczęłam pić zielone, odżywiać się zieloną żywnością, zauważyłam bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o wygładzenie mojej skóry, o wygładzenie zmarszczek, o zmianę w ogóle, bo gdybyśmy wzięli zdjęcia sprzed 5, 10, 15 lat, to powiem szczerze, że wyglądam inaczej. Nie powiem, że źle czy dobrze, ja pamiętam ale... Ciebie, Danuto, wiesz, u nas nagranie ze studia, tak. Muszę stwierdzić, że wyglądasz inaczej. Inaczej. Dobrze, nie będziemy sobie słodzić. No ale tak mamy jako ludzie, że to my tak naprawdę możemy zadbać o siebie, bo nikt o nas nie zadba i możemy wyglądać młodziej, lepiej, czuć się lepiej. Drodzy Państwo, ja tutaj, jeżeli pozwolisz, dodam tak też coś od siebie, bo często się mówi, zresztą są takie różne sztampy żywieniowe i w ogóle, które od czasu do czasu też są obalane. A ja, drodzy Państwo, powiem, że to, że mamy listopad, to wcale nie jest nic złego, żeby zacząć się odchudzać, żeby zacząć zmieniać. Często się mówiło, że właśnie idzie zima, my powinniśmy budować tą tkankę tłuszczową i tak dalej. Pewnie też tak, oczywiście, dla każdego jest coś dobrego i tak dalej. Natomiast ja uważam, że październik, listopad, czy nawet część grudnia, to nie są złe okresy do tego, żeby zrzucić parę kilogramów. Ja myślę, że ten program może też Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie zmienić swoją sylwetkę, zmienić swój sposób odżywiania. Poprzesz czy zaprzeczysz? Poprę jak najbardziej. Tutaj mogę tylko po prostu powiedzieć, że w okresie jesiennym bardzo dobrze jest oczyszczać swoje nerki, a w okresie wiosennym swoją wątrobę. Ale żeby rozpocząć dietę, każdy okres jest dobry. Jeżeli robimy to z rozsądkiem, jeżeli czegoś nie wiemy, to po prostu zadzwońmy do kogokolwiek, kto się na tym chociaż odrobinę zna, albo poczytajmy w internecie, czy zgłośmy się po prostu do jakiegoś dobrego dietetyka, który nam powie, jak to robić, żeby sobie nie zaszkodzić, ponieważ w okresie teraz takim, jak jest jesień, jak najbardziej możemy się odchudzać. Ja cały czas się odchudzam i ciągle się odchudzam, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby robić to z głową. Jedząc ciepłe posiłki, mniej, a częściej, można robić okna żywieniowe, więc jest naprawdę masa różnych pomysłów na zrzucenie paru kilogramów. A to, co Ty powiedziałeś, że schudłeś 10 kilo, to po prostu jestem w szoku, bo ja nigdy tych kilogramów u Ciebie nie widziałam. No jest. Od lat do Dei nie zauważyłam. Ojej, jeszcze z 2 kilo będzie ok. Tak? I w miesiąc czasu 10 kilo? Tak. Już... To nie jest zdrowo, bo generalnie to 2 kilo... A zależy jaka dieta. Odstawienie wszystkiego i nie jedzenie nic. Nie. Wiesz, mogę zdradzić tutaj. Odstawienie całkowicie cukru. Węglowodanów całkowicie, ograniczenie pieczywa i mąki do minimum, czyli na przykład 1 kromka dziennie lub bułka,
najlepiej jeszcze wieloziarnista, tak, ciemna dokładnie, chociaż to jest pojęcie względne, bo jak idziesz do piekarni i mówisz, że chcesz ciemną bułkę, to tak naprawdę większość jest ciemna, ona nie ma nic wspólnego, Tak. prawda? Dokładnie, Bo są zgadzam się. karmelem barwione lub... Tak. Barwnikami. Sama widziałam, jak dolewają w piekarni. Przerażające. Więc najlepiej upiec samemu. Ach, to już w ogóle super by było. No i oczywiście staram się stosować monotonną dietę w ciągu miesiąca. To znaczy jem w zasadzie przez cały miesiąc jedno i to samo. Bogato urozmaicone warzywa, owoce i również białko też, czy to w postaci jakiejś nawet fasolki przetworzonej, czy nawet kurczaka gotowanego. Oczywiście smażenie odpada całkowicie, Tak. wszystko co smażone. Gotowane z pary, z dużymi ilościami przypraw. Oczywiście nie, że na ostro, tylko zioła, rozmaryn, Tak, majeranek, różnego rodzaju właśnie tego typu przyprawy. I tak naprawdę przez miesiąc jedno i to samo, jeden porządny posiłek ciepły, a pozostałe kilka, ale niedużo. No i Bardzo efekt dobrze. 10 kg. No to piękny, naprawdę piękny. Chyba wezmę z Ciebie przykład. Może Ty zostaniesz naszym dietetykiem. Nie, pozostawmy jednak, że jesteś Tak, ty każdy na dietetykiem. swoim miejscu. Dokładnie Oczywiście. tak, Ty oczywiście. pięknie śpiewasz, ja tego nie potrafię, chociaż nigdy nie próbowałam swoich sił, ale wolałabym, żeby ludzie nie uciekali. Zajmę się tym, co robię. I robisz to bardzo dobrze. Ja na pewno też będę korzystał z Twoich podpowiedzi. Dziękuję Ci ogromnie. Drodzy Państwo, skorzystajcie z tej wiedzy. Tak naprawdę ten odcinek myślę, że chyba w bardzo przystępny sposób dotarcia, bo tak naprawdę można o diecie, o odżywianiu mówić bardzo wiele i czasami, kiedy my to słyszymy, to tak naprawdę siadamy i stwierdzamy, dobrze, to jednak ja sobie daję spokój, bo nie dam rady. A tutaj powiedzieliśmy naprawdę namacalnie, widzę Ciebie, Ty widzisz mnie po pewnych zmianach i to wszystko jest w zasięgu ręki, drodzy Państwo. Dziękuję Ci, Danuto. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję do następnego zobaczenia. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Do widzenia.